21 grudnia 2001 roku. Niecałe 20 lat temu, gdy większość społeczeństwa przygotowywała się do Świąt Bożego Narodzenia, działalność swą rozpoczęła strona internetowa zwana Political Compass. Pomimo iż pojęcie kompasu politycznego istnieje od ponad 20 lat, to prawdziwą popularność zyskało ono w drugiej połowie 2019 roku. Political Compass, czy po polsku kompas polityczny, jest to swego rodzaju formularz, po którego wypełnieniu algorytm przypisze nam daną ideologię polityczną i umieści nasze poglądy w spektrum politycznym zakreślonym dwoma osiami. Jedna oś symbolizuje spór ekonomiczny, którego krańcy autorzy błyskotliwie nazwali left i right, czyli lewica i prawica. Druga oś symbolizuje zaś oś społeczną, czyli wizję państwa bądź społeczeństwa. Ciężko się połapać w wieloznacznym angielskim social. Na jej krańcach znajdują się libertarianizm i authoritaryzm, co tłumaczy się oczywiście jako autorytaryzm i libertarianizm. Tak przygotowany kompas posiada 4 ćwiartki, które potocznie nazywa się outleft, outright, libleft i libright. Pojęcie to do złudzenia przypomina tzw. Nolan Chart, czyli diagram autorstwa amerykańskiego aktywisty i polityka partii libertariańskiej Davida Nolana, co wyjaśnia trochę jawny ekonomocentryzm kompasu, jednak tą sprawą zajmiemy się później. Wraz ze wzrostem popularności kompasu oraz pojawieniu się całego trendu, w którym postacie polityki, życia społecznego, a nawet celebryci i youtuberzy zaczęli robić sobie kompasy polityczne, jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać nowe i udoskonalone formuły klasyfikacji czyichś poglądów. Wtedy to właśnie spopularyzowało się 8 Values, 9 Axis czy nasze polskie MyPolitics. Niektóre z nich trzymały się diagramu Nolana, inne zrezygnowały z niego na rzecz większej liczby osi i większego skomplikowania, a jeszcze inne zaczęły łączyć je w dziwne aberracje. W tym materiale postaram się jednak skupić głównie na stronie Political Compass, MyPolitics i ich wpływie na postrzeganie polityki we współczesnym społeczeństwie. Błędy metodologiczne. Pierwszym problemem, na pozór błahym, jednak w rzeczywistości rażącym, jest kompletny brak zrozumienia mechanizmów politycznych we współczesnym świecie. Autorzy Kompasu w swoim filmiku promocyjnym argumentują, iż z racji na procesy globalizacyjne, pojęcia takie jak lewica, prawica zaczynają się rozmywać. O ile z samą diagnozą jestem w stanie się zgodzić, to z tezą, jaką budują na tym założeniu, zdecydowanie już nie. Autorzy Political Compass twierdzą, że z racji na procesy globalizacyjne główną osią sporu politycznego stał się spór ekonomiczny. I to dodatkowo wyznaczony przez nich jako left i right, gdzie left definiuje jako gospodarkę marksistowską, a right jako gospodarkę w 100% wolnorynkową. Dalej twórcy tworzą oś, która jest zdecydowanie bardziej problematyczna. Ma ona bowiem symbolizować oś społeczną, czyli tzw. social axis. Nie podają oni jednak ścisłej i wyczerpującej definicji tego terminu, co prowadzi do nadzwyczaj groteskowych rezultatów. Mianowicie przy interpretacji osi społecznej wrzucamy do jednego worka wizję państwa, która rozdzielona jest na autorytarną i libertariańską, wizję społeczeństwa, a nawet czyjeś prywatne przekonania obyczajowe. Gdyż warto pamiętać, że wychodząc z liberalnego imperatywu kategorycznego, w uproszczeniu to wolność mojej pięści kończy się na wolności twojego nosa, możemy dojść do konkluzji, że mając prywatnie poglądy konserwatywne, akceptujemy czysto liberalną wizję społeczną. Najgorsze jest jednak to, że twórcy Kompasu nie są w stanie się na żadną z tych opcji zdecydować i konsekwentnie się jej trzymać. Prowadzi to do takich absurdów, że na zamieszczonym na stronie Political Compass kompasie ze znanymi osobistościami występują na nim jednocześnie Thomas Hobbes i Donald Trump. A co gorsza, niektóre z postaci są ustawione w zupełnie nieprawidłowych miejscach, gdyż twórcy najwidoczniej zapomnieli o czymś takim jak błąd prezentyzmu. Podobne problemy widać nie tylko w tym wypadku, ale za każdym razem, gdy twórcy próbują przyporządkować postaci historyczne do konkretnych pozycji na kompasie. Znowu pokutuje tu brak profesjonalizmu przy budowie kompasu, a już dobitnym na to dowodem jest literatura przypisana do każdej ćwiartki. Jednak, by dalej się nie rozwlekać, zostawiam Państwu link w opisie i zachęcam do sprawdzenia polecanych lektur na własną rękę. Myślenie liberalne. Kolejnym zagadnieniem, które już kilkakrotnie przewinęło się w tym materiale, jest kwestia ekonomocentryzmu i niezwykle liberalnego pojęcia polityki. Po wcześniejszym opisie łatwo zauważyć, że cały model, a dorzucę od siebie pytania również, były projektowane przez kogoś o poglądach liberalnych, już nie mówiąc o twierdzeniu, że główną osią sporu politycznego jest spór ekonomiczny. Sam fakt tego, że oś lewica-prawica sprowadzili na grunt ekonomiczny, mówi sam za siebie. Warto zauważyć, że twórcy przy osi społecznej nie nazwali jej krańców góra-dół, a odpowiednio autorytaryzm i libertarianizm, więc dodatkowo dziwi, że chcąc łamać stereotyp podziału lewica-prawica, autorzy nie usuwają go z kompasu, lecz sprowadzają go na najważniejszy dla siebie grunt, czyli wizję ekonomiczną.
Ciekawostką w tym temacie jest fakt, że gdy odpowiemy zgodnie z kluczem liberalnym, lądujemy w przyjemnym towarzystwie Lincolna czy Kennedy'ego, natomiast jeżeli odpowiemy w bardziej skomplikowany sposób, to jest ciężko nas będzie zaszufladkować, to często trafiamy w już nie za miłe towarzystwo Adolfa Hitlera, Pol Pota, Stalina czy Mussoliniego, bo jak już wcześniej wspomnieli twórcy materiału promującego, główną osią podziału jest ekonomia. Dlatego też kwestie wizji państwa, wartości czy wszystkiego innego niż gospodarka odchodzą na dalszy plan i opisane są na tajemniczej osi społecznej. Myślenie liberalne w tym wypadku zaczyna więc przypominać trochę myślenie marksistowskie. Typ państwa, ustrój czy kultura jawią się więc jedynie jako nadbudowa dla kluczowej bazy ekonomicznej. Czy ten koncept mógł się w ogóle udać? Jak do niego podchodzić? Zasadniczym problemem kompasu politycznego jest w mojej opinii to, że zespół Political Compass podjął się zadania z góry skazanego na porażkę. Siłą rzeczy próba klasyfikacji poglądów politycznych za pomocą jedynie 64 tendencyjnych pytań, nierzadko skonstruowanych pod tezę, gdzie odpowiadamy za pomocą zaznaczenia jednej z 5 opcji, jest zwyczajnie śmieszna i nie powinno się tego traktować inaczej niż głupią zabawę, bądź jak to się teraz ładnie określa na Twitterze, horoskop. Nawet jeżeli byśmy chcieli próbować określić nasze poglądy, to są one niekiedy na tyle złożone, że nawet najbardziej zaawansowany kompas czy test poglądów nie byłby w stanie ich sprawdzić i sklasyfikować. Dodatkowa popularyzacja trendów, którym wykonuje się kompasy polityczne, wzmożyła bądź obudziła w ludziach coś, co nazywam kultura samookreślenia. Ciężko jednak patrzeć na to wszystko jedynie jako na horoskop. Gdy do czynienia mamy z wielce rozbudowanymi testami, po 150 pytań, z 10 osiami, kompasem, myślicielami wyznaczonej idei i tym podobne. Jednak każdy z nich ostatecznie sprowadza się do mniej lub bardziej tendencyjnych pytań. I tak jak wspomniałem wcześniej, nie będzie on w stanie określić bardziej zaawansowanych i złożonych założeń czy poglądów. Większym problemem, za który obwiniam trend kompasów politycznych, jest tak zwana kultura samookreślenia. To zjawisko społeczne polegające na próbie jak najdokładniejszego zaszufladkowania rozmówcy do pewnego nurtu, idei, by łatwiej było zrozumieć nam jego poglądy, odwołując się do zgromadzonej wiedzy dotyczącej danego nurtu, a co zdarza się równie często, ośmieszenia go, odwołując się do stereotypów na temat jego wyznawców czy myślicieli. No chyba nie muszę Państwu podawać konkretnie o wyznawców, jakiego nurtu najbardziej mi chodzi, jeżeli mowa o negatywnych stereotypach dotyczących jego myślicieli. Coraz częściej natomiast można zauważyć, że czy to znajomi, czy to rozmówcy w internecie pytają się o nasze poglądy, nurt danej idei, o myślicieli, których czytamy i tym podobne. Wszystko to, by ułatwić zrozumienie i wpisanie naszych poglądów w pewne ramy, otwierając furtkę do stygmatyzacji. Teraz pojawia się pytanie, czy jest na tym świecie jakieś lepsze narzędzie do określenia maksymalnie uproszczonej wykładni czyichś poglądów? No tak, oczywiście zgadli Państwo, są to kompasy polityczne. Prezentując niezwykle płytkie ujęcie tych poglądów, czasami nawet redukując je do proponowanej przez kompas idei, kompas oraz ludzie chwalący się wynikami, chcąc nie chcąc, napędzają myślenie w kategoriach politycznych, prowadząc później do niepotrzebnych sporów wewnątrz grupy znajomych, rodziny oraz przykładają kolejną cegiełkę do polaryzacji politycznej naszego społeczeństwa. Uproszczenie polityki. Jednym z fundamentów demokracji liberalnej, czy też jak to się popularnie na tym kanale nazywa ochlokracji, jest aktywizacja oraz dążenie do polityzacji społeczeństwa. Wmawianie ludziom, że są oni wyjątkowi i sami decydują o kształcie polityki prowadzonej przez państwo. Tutaj właśnie dopatruje się kolejnego negatywnego aspektu działania kompasu, które czasami traktowana jest nawet misyjnie, gdyż sloganem strony największego polskiego kompasu politycznego MyPolitics jest przecież budowanie społeczeństwa świadomego politycznie. Jeżeli stawiamy sobie za cel aktywizację polityczną i uświadamianie obywateli w kwestiach politycznych, to musimy zaprezentować ludziom coś, co im tę politykę wytłumaczy, albo chociaż pozwoli podzielić ją na proste do zrozumienia kategorie, na przykład ćwiartki, by ci zaznajomieni z kompasem uważali siebie za świadomych politycznie i niezależnych, opierając się w rzeczywistości na absurdalnej, ekonomocentrycznej wizji sporu politycznego. Krytyka popularyzacji myślenia kompasowego. By prawidłowo przybliżyć Państwu problematykę popularyzacji poprzez wszelkiego rodzaju influencerów czy internetowych celebrytów uproszczonej wizji rzeczywistości i czegoś, co nazywam myśleniem kompasowym, należy najpierw prześledzić internetową historię kompasu oraz nagły wzrost jego popularności. Ludzie od zawsze mieli naturalną potrzebę przynależności do plemienia czy innej grupy społecznej. Chcieli spełnić potrzeby społeczne oraz nabrać poczucia wspólnotowości, idąc na wojnę z innym plemieniem. Kolejny raz z pomocą przychodzi kompas polityczny. Daje on ludziom pozornie jasny i łatwy do przyswojenia podział na ćwiartki, czyli życzone plemiona. Kompas szybko padł na podatny grunt i prawie od razu zaczęły powstawać memy, żarty, a nawet przeróbki związane z kompasem, co jeszcze bardziej wulgaryzowało i upraszczało przekaz. Najgorsze jednak miało dopiero nadejść.
Szczytem przerysowania i simplifikacji polityki przez użytkowników Reddita były szerzące się po internecie zakłamane i zbyt uproszczone nawet jak na realia Kompasu personifikacje każdej ćwiartki politycznej. Największą popularność zdobyły one po publikacji na kanale JRAG filmu pod tytułem Political Compass Rap. Co ciekawe, autor sam w opisie zauważa, że nie ma kompetencji do wypowiadania się na poważnie w zagadnieniach związanych z teorią myśli politycznej, dlatego też robi to w formie humorystycznej. Oczywiście nikt nie czyta tego, co autor nabazgra sobie w opisie i szybko stereotypowe personifikacje zaczęły upowszechniać się w domenie publicznej. Tak więc lewa górna ćwiartka stała się stalinistą, prawa górna faszystą, lewa dolna anarchistą, a prawa dolna zdeprawowanym anarchokapitalistą. Fala memów przetoczyła się także przez polski internet, a za jej popularyzację na tym gruncie odpowiada moim zdaniem nie kto inny, jak sam Szymon Pękala z Wojny Idei. Pan Szymon na początku działalności swojego kanału wrzucał bardzo wiele tłumaczeń wypowiedzi Jordana Petersona i Bena Shapiro, po czym złośliwie można było wnioskować, iż pan Szymon w pewnym sensie adaptował myślenie kompasowe na polski grunt, zanim to było modne. Oczywiście chodzi tutaj o anglosaskie myślenie o polityce z mocnymi wpływami amerykańskiego neokonserwatyzmu. Nie czynię z tego powodu panu Szymonowi wielkiego zarzutu, gdyż wielokrotnie udowadniał, iż jest do pewnego stopnia zdolny do samokrytyki, no i przykładowo wyjaśniał, gdzie się na przykład z Jordanem Petersonem nie zgadza. 12 lipca 2019 roku pan Szymon rozwiązuje kompas polityczny po raz pierwszy. Nie odbiło się to wtedy jeszcze takim echem, jak następne podejście do kompasu, jednak już wtedy można było zauważyć, iż niejednoznaczne, wyważone i skomplikowane poglądy pana Szymona stanowiły nie lada problem dla kompasu, który umieścił go bardzo blisko skrzyżowania osi, czyli tzw. centrum. Prawdziwy wybuch nastąpił dopiero 2 lutego 2020 roku, kiedy to Szymon na streamie wykonał słynny test polityczny 9-Axis. Po odpowiedzi na ponad 200 tendencyjnych pytań, kompas nie był w stanie sklasyfikować pana Szymona, umieszczając go w centrum wszystkich osi, przez co został określony przez swoją widownię mianem symetrysty. Później na kanale Szymon Mówi pojawiły się jeszcze 2 testy polityczne. Jeden Political Ideas, a drugi w zasadzie nie był testem politycznym, a filozoficznym, oczywiście jednak działającym na podobnych zasadach. Po sławetnym wyniku na stronie 9-Axis pan Szymon zaczął budować swój wizerunek symetrysty, co stało się filarem krytyki jego działalności przez różne lewicowe kanały. Słynne "to zależy", które tak często towarzyszyło panu Szymonowi podczas rozwiązywania testu, stało się rolling joke'iem w jego internetowej działalności do tego stopnia, że stał się on również sloganem strony internetowej z koszulkami i kubkami związanymi z kanałem Wojna Idei. Pomimo tego, że dawno nie wrzucił jasnej, bezpośredniej promocji kompasu politycznego, to regularnie pan Szymon publikuje na swoim facebookowym fanpage'u różne śmieszne lub mniej śmieszne memy dotyczące kompasu politycznego, które również na swoich ćwiartkach przedstawiają stereotypową wizualizację reprezentującą daną postawę. I możecie, szanowni państwo, się w tym momencie zastanawiać, ale co w tym złego, że Szymon wrzuca memy na Facebooka? Może się wydawać, że nic, ale chcąc nie chcąc powiela uproszczoną wizję sporu politycznego i dodatkowo, co jest już niestety smutne, istnieje pewna część ludzi, która pomimo tego, że weźmie posty pana Szymona za śmieszne memy, to utwierdzi się w przekonaniu, że właśnie tak wygląda spór polityczny i że jeżeli jemu albo jego koledze wyjdzie czerwona ćwiartka na kompasie, to jest to na przykład komuchem i nie będzie miał jedzenia. Może i jest to naciągane, współczujące myślenie rodem z refleksji pani Mai Staśko, jednak w mniejszym lub większym stopniu z pewnością takie rzeczy zachodzą. Tragedią pana Szymona jest z pewnością to, że stał się, czemu się to podoba czy nie, autorytetem dla grupy ludzi łaknącej kolorowego filmiku w internecie, który to w przystępny sposób wytłumaczy im rzeczywistość. Obok nie wiem, ale się dowiem, to właśnie Szymon z Wojny Idei stał się źródłem dowartościowującej, uproszczonej wizji świata, nauki i polityki, dostarczane jednocześnie przez popularno-naukowe materiały nie wiem, ale się dowiem i kolorowe filmiki o chwytliwym tytule Idea w 2 minuty. Pan Szymon, świadomie lub nie, dostarcza ludziom to, czego chcą, czyli niezobowiązujących kolorowych filmików i nawiązań do popkultury. Z drugiej strony można faktycznie zauważyć, iż niejednokrotnie pan Szymon często zachęca do poznawania omawianego tematu i materiału na własną rękę i tym podobne. Cytując jednak znanego internetowego komunistę, mogę na to żartobliwie odpowiedzieć, że problemem jest czynnik ludzki. Ogólna narracja budowana przez Szymona pewnie motywuje głodnych wiedzy do pogłębiania swojej wiedzy. Jednak tym, co krytykuje, jest fakt, że ludzi głodnych jedynie papki karmi i głaszcze jeszcze po głowie memami z Facebooka, czy jego stroną z koszulkami. Ja rozumiem, że taki może jest zamysł, że taka może jest konwencja, że bardziej ambitne filmiki idą na Szymon Mówi. Niestety sam ostatnimi czasy zacząłem dostrzegać, że nawet jakość poważniejszych materiałów na Wojnę Idei jest skrojona pod masowego widza. I właśnie takie tendencje są zasadniczym ogniwem mojej krytyki. Karmienie ludzi uproszczoną wizją świata, uproszczoną wizją nauki, uproszczonym pojmowaniem polityki. Oto jest, drodzy państwo, myślenie kompasowe. Mówił do was Mistrzu, a teraz ja zmykam i życzę państwu pięknego czasu. Trzymajcie się. Cześć!